piku, w największym momencie tego projektu fotografowaliśmy, przetwarzaliśmy 2 tiry ubrań tygodniowo. To był wolumen 8000 ubrań dziennie. Posiadanie, współpraca z klientem, który jest bardzo duży, jest super, natomiast niesie za sobą ryzyka takie, że jeśli on odejdzie z dnia na dzień, a może, bo jest kilkaset razy większy od nas, no to fajnie mieć plan B. Rodzimy się z umiejętnościami żadnymi. Nie potrafimy nic. Wszystko, kim jesteśmy, co robimy w życiu, nauczyliśmy się tego na naszej drodze, a najlepszy moment na to, żeby zacząć robić coś nowego, jest teraz. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku audycji Zaprojektuj swoje życie. Jak co tydzień w czwartek o 4:00 zapraszamy dla Was interesujących gości, zadajemy im trudne pytania, zastanawiamy się, co ich napędza. Jeżeli jesteś tutaj pierwszy raz, albo niekoniecznie, koniecznie dajcie nam lajka. Dziękuję ślicznie i zostawcie komentarz po odcinku. Dajcie znać, co Was zainteresowało. Nam to bardzo pomaga, zwiększa nasze zasięgi, a dla Was to jest jeden klik. Super. A dzisiejszym gościem jest Kamil Czaja. Cześć. Jak to jest zrobić firmę z hobby, w której kilkaset osób pracuje i ma bardzo duże obroty i ciągle odkrywasz siebie? Wiesz co, to jest super łatwe. Wystarczy nie wiedzieć, jak to się robi i zacząć to robić. A co robi GoPackShot? GoPackShot zajmuje się tworzeniem kontentu dla e-commerce. Mówiąc po polsku, fotografujemy... Czyli robicie zdjęcia? Robimy zdjęcia, robimy filmy, tworzymy opisy produktowe. Generalnie dostarczamy materiał, który pozwala firmom odzieżowym, sklepom internetowym sprzedawać produkty w internecie. I ile tych zdjęć robicie? Można powiedzieć, że dużo. A dużo to jest ile? Wiesz co, w jednym z projektów realizowaliśmy w szczytowym momencie 8000 zdjęć dziennie. Dziennie? Tak. Czyli 8000 produktów? 8000 produktów po 2 zdjęcia, 16 000 zdjęć obrobionych dziennie. To zanim przejdziemy do szczegółów budowania Twojej firmy, powiedz mi, jak do tej pory wyglądało projektowanie Twojego życia? Mam wrażenie, że nigdy nie projektowałem mojego życia. Wydaje mi się, że wszystko, co się w moim życiu wydarza, jest jakimś zrządzeniem losu, przypadku i mojej reakcji na to, co się wydarza. Ale zbudowałeś biznes, który zatrudnia kilkaset osób, ma wielomilionowe obroty i to przypadkiem ci wyszło? Wiesz co, trochę mam wrażenie, że przypadkiem, bo ja nigdy nie miałem... Poproszę tę recepturę na te przypadki. Ja nigdy nie miałem nigdy planu na zbudowanie wielkiej firmy. Nigdy nie miałem ambicji. Jak byłem mały, nie miałem ambicji prowadzenia firmy. Nie miałem też nigdy doświadczeń związanych z tym, że ktoś bliski w rodzinie prowadził firmę. Natomiast zawsze chciałem i miałem taką wewnętrzną potrzebę, żeby robić coś swojego, coś po swojemu, odpowiadać za coś, co robię, odpowiadać za siebie w 100%, nie pytać nikogo, czy mogę, czy nie mogę. I chciałem robić fajne rzeczy, chciałem robić coś i chciałem się rozwijać. A ty nie pochodzisz z przedsiębiorczej rodziny, nie? To skąd ta potrzeba bycia na swoim? Być może ona wynika z buntu młodzieńczego, kiedy mam cudownych rodziców, którzy, mama jest nauczycielką, tata lekarzem, fantastyczni ludzie i wpoili mi w młodzieńczych latach bardzo dużo dobrych wartości. Natomiast były też takie wartości, z którymi ja się nie do końca identyfikowałem, jak to, że nauka to potęgi klucz, że trzeba się uczyć, żeby coś w życiu osiągnąć. Ja bardziej wierzyłem, że trzeba być niezależnym, zaradnym i chciałem robić rzeczy po swojemu. Więc... No, ale na studia poszedłeś? Na studia poszedłem, bo
Bo nie widziałem innej możliwości. Dla mnie to było normalne, że się idzie na Okej. studia. Tak jak normalnie się idzie do szkoły, tak normalnie się idzie na studia. Większość moich znajomych z liceum szła na studia, więc dla mnie to było coś absolutnie normalnego. Natomiast była to dla mnie też wielka szansa na przeprowadzenie się do dużego miasta. Ja pochodzę z Nysy. Cudne miasto, piękne. Natomiast w tamtym czasie, 20 kilka lat temu, specjalnie bez żadnych perspektyw na rozwój dla ambitnego młodego człowieka. Chyba nadal. Jest coraz lepiej, jest coraz lepiej. Duży biznes wraca do Nysy, także jest super jezioro, są góry, wiesz, fantastyczne miejsce do życia, ale jak chcesz się rozwijać i robić rzeczy fajne w życiu, to nie do końca. I dla mnie studia to była szansa na przeprowadzkę do dużego miasta. Wrocław był najbliżej, ale też wydawał mi się najbliższy sercu, więc przeprowadziłem się do Wrocławia. No jeszcze trzeba było wybrać uczelnię i kierunek studiów. Jako że lubiłem komputery, to stwierdziłem, że to będzie Politechnika. Chciałem iść na informatykę, nie udało mi się tam dostać z racji ilości punktów od razu na informatykę, natomiast już po roku studiowania elektroniki przeniosłem się na tą wymarzoną informatykę, po czym bardzo szybko się okazało, że jednak programowanie to nie jest moja pasja i to nie jest coś, w czym się realizuję i co mnie pociąga. A to, co mnie pociągało i to, czym się strasznie pasjonowałem, to była fotografia. Zatrzymywanie momentów, wiesz, zachody słońca. To były takie rzeczy, nad którymi potrafiłem się skupić, spędzić dużo czasu i energii obserwując sytuacje i chcąc je zatrzymać, zabrać ze sobą na później. Już w Nysie taki miałeś projekt, żeby nie powiedzieć biznes, prawda? To zaczął się od fotografii. Wiesz co, ja zawsze od małego pasjonowałem się techniką, technologią, wynalazkami, konstrukcjami. To Architekturą? było klockami Lego. Uwielbiałem to. I komputerami. Jak już komputer się w domu pojawił w końcu. I w którejś klasie liceum był taki konkurs licealny na projekt informatyczny. Ja wymyśliłem, że zrobię stronę o Nysie, ale to było nudne, więc wymarzyłem sobie takiego wirtualnego spaceru. To były czasy, rok 98, 9, kiedy nie było aparatów cyfrowych, więc korzystałem z... Jeszcze nie było Google, nie było Google Maps, nie było Google, nie Street View. było, nic nie było, YouTube'a nie było. Więc wymyśliłem sobie projekt, w którym analogowym aparatem sfotografuję ulice miasta, skrzyżowania w każdym kierunku, a później ręcznie zeskanuję te zdjęcia i w kodzie HTML wyznaczę miejsca, w których można klikać na zdjęciu. I w ten sposób, tam było chyba 400 czy 500 plików zdjęciowych, w ten sposób stworzyłem wirtualny spacer po mieście. To dużo rolek filmu, nie? Dużo rolek filmu. I dzięki temu można było klikać w zdjęcie i przenosić się w następne miejsce, obracać się, zawracać. I śniło mi się wtedy, marzyłem o tym, jakby to się wszystko mogło płynnie ruszać, a nie tak przeskakiwać klatka po klatce. To było, myślę, z dekadę przed Google Street View. Więc jak wiele lat później Google wypuściło Street View, poczułem się trochę dumny, trochę niedoceniony, ale satysfakcja jest od dzisiaj, że gdzieś ten projekt... Oczywiście A to był projekt licealny, tak? Projekt licealny, który oczywiście przez nikogo nie został dostrzeżony ani doceniony, więc to była jakaś lekcja o tym, że jeśli nawet zrobisz coś cudownego, do czego jesteś przekonany, to niekoniecznie inni za tym podążą. Na koniec studiów podjąłeś bardzo ważną decyzję, prawda? Tak, to była jedna z ważniejszych decyzji w moim życiu. Czy zostać w zawodzie wyuczonym i pójść do pracy i piąć się po szczeblach kariery pracy dla innych, czy podążyć za głosem serca i robić to, z czym się czuję dobrze i z czym się czuję pewnie, czyli fotografią. Miałem już miałem wiele epizodów w trakcie studiów, gdzie w czasie wakacji wiele moich znajomych wyjeżdżało na wakacje, ja jeździłem zawsze do pracy. I jeden z wyjazdów to był wyjazd do Stanów, kiedy kupiłem swój pierwszy amatorski aparat i zacząłem robić zdjęcia tego, co widziałem, tego, co zauważałem. I pokazując te zdjęcia osobom wokół, oni mówili wszyscy, wow, jakie super zdjęcie. Mi te zdjęcia się wydawały ok, ale dostawałem tak
fajny, szczery, bogaty feedback, bezinteresowny od ludzi wokół, że zacząłem powoli wierzyć w to, że może faktycznie to, co widzę i moment, w którym naciskam spust migawki, to jest, to robię to dobrze. Więc idąc tym tropem, w następne wakacje miałem okazję pojechać do Londynu na zaproszenie mojego przyjaciela, nomen omen Maćka. Maćki to fajne chłopaki. Maćki to fajne chłopaki, tak. I plan mój był taki, żeby zarobić na swój pierwszy profesjonalny aparat, taki lustrzankę taką cyfrową. Maciek mnie zaprosił do siebie, mieszkałem u niego. Ale zarobić jak? Pracując klasycznie jak Polak w Wielkiej Brytanii, czyli w kuchni za barem. Ta praca mnie bardzo wiele nauczyła, a po pracy uczyłem się od Maćka, jak robić profesjonalną fotografię, jak korzystać z Photoshopa, jak retuszować, więc miałem swojego mentora, któremu do dzisiaj jestem wdzięczny, który pokazał mi tą techniczną stronę. No a ja byłem dobrym uczniem, bo słuchałem i czerpałem garściami z tego. I w momencie, kiedy studia się skończyły, kiedy obroniłem tą pracę magisterską, zostałem magistrem, inżynierem, to było wielkie wydarzenie dla mnie, była decyzja albo iść w lewo, robić to, czego się nie kocha, ale się to jakoś tam potrafi, to, czego się uczyłem No przez... i kasa z tego raczej pewna. I kasa z tego raczej pewna, ale rozwój średni, czy podążyć za głosem serca. Dostałem duże wsparcie od rodziców, którzy powiedzieli: słuchaj, będziemy cię wspierać. Jak ci nie pójdzie, to zawsze ci jakoś pomożemy. Wow. I to wtedy było dla mnie, to dużo dla mnie znaczyło. Bardzo dużo. I dało mi taką pewność, że nawet jeśli mi się nie uda, to będzie dobrze. No i oczywiście, że mi się nie udało, bo przez 3 miesiące, pierwsze 3 miesiące prowadzenia działalności nie udało mi się zdobyć ani jednego zlecenia. Ani jednego. Nie zarobiłem ani jednej złotówki. Ale założyłeś jednoosobową działalność gospodarczą? A oczywiście dostałem dotacje, miałem fantastyczny... Kaska jakaś spłynęła? Kaska spłynęła. Laptopa kupiłeś, tak? Nowoczesny laptop, super sprzęt. Także no, wszyscy na to samo wydają. Absolutnie byłem, wiesz, uzbrojony w specjalny sprzęt. Natomiast zleceń brak. To był rok 2009, więc... Ludzie sami nie przychodzili i nie mówili, że Kamil jest genialny? Plan był taki, że będą przychodzić. Taki był plan, no przecież nie dość, że jestem genialny, to mam jeszcze ten super sprzęt, więc teraz po prostu zlecenia będą wpadały z prawa i z lewa. No tak się nie stało i o ile pierwszy miesiąc zaczynam dopiero, drugi miesiąc coś już by się mogło dziać, trzeci miesiąc mam stronę internetową, coś tam robię, coś wymyślam, ale nic z tego nie wynika. Nie miałem pojęcia, jak się robi firmę. Nie przeczytałem książki o tym, jak zrobić firmę, albo tam jak jest zdobyć... dużo za mną. Tak, to odkryłem dopiero później, że są te książki. I wiesz, i miałem taki trudny moment w życiu, bo gdzieś tam, wiesz, jak uderzysz o dno takiej beznadziejności, braku perspektyw, możliwości, nic ci nie wychodzi, później uderzysz o drugie dno jeszcze niżej, to w pewnym momencie dochodzisz do momentu, w którym ja sobie uświadomiłem, że w zasadzie nie mam nic do stracenia. Tak naprawdę poczułem się wolny, że cokolwiek w tym momencie nie zrobię, to już gorzej nie będzie. To znaczy, że mogę wszystko. I tym wszystkim to było dla mnie totalne wyjście ze strefy komfortu, czyli wyjście do ludzi, jak sprzedawca encyklopedii, który chodzi po blokach. Przygotowałem prezentację swoich zdjęć żywności, jedzenia. Wgrałem na swojego nowoczesnego MacBooka i poszedłem na wrocławski rynek. W biały dzień, nieprzygotowany, z torbą na ramieniu i zacząłem odwiedzać restaurację po restauracji, prosząc menadżera, pytając, czy może potrzebują zdjęcia jedzenia do swojego menu. Nie wiem, czy ja odwiedziłem 70 czy 100 restauracji tego dnia. Na pewno było ich dużo. Czyli nie tylko rynek, ale też w koło rynku. I w koło rynku, ale w Wrocławiu jest bardzo dużo restauracji. Tak. Odwiedziłem je wszystkie. Z niektórych mnie przeganiali, w niektórych mnie wysłuchali i nic nie odpowiedzieli, ale w 2 wysłuchali mnie dobrze, mieli akurat potrzebę, trafiłem we właściwy moment i dostałem 2 zlecenia. Czyli zacząłeś sprzedawać. Zacząłem sprzedawać. Jak te zlecenia poszły?
Wiesz co, poszły bardzo dobrze, 2 sesje się udały, za jedną nawet zapłacono. Tak? A za drugą nie? Za drugą niestety nie, więc takie... To była trudna lekcja na początku, czy dobra? To była lekcja. Myślę, że wszystkie lekcje są potrzebne. Niektóre kosztują więcej, niektóre kosztują mniej. Dla mnie to było duże przeżycie wtedy, że nie dostałem pieniędzy, ale myślę, że to była wartościowa nauka na przyszłość. A czemu ci nie zapłacili? Dlaczego mi nie zapłacili? Bo zdjęcia dostali, jak rozumiem, tak? Tak. Wiesz co, tam była taka sytuacja, że sesję zlecił mi menadżer restauracji, ale właściciel powiedział, że on tych zdjęć nie potrzebuje. On tej sesji nie potrzebuje, że nie będzie zmieniał karty. Więc to była inicjatywa pracownika, którego ja miałem za szefa. Okazało się, że szefem nie był. I nie wykorzystali tych zdjęć? Nie pamiętam tego teraz. Okej. A ile dostaje za to drugie zlecenie? 1500 zł. Pierwsze zarobione pieniądze? Znaczy takie w sensie w biznesie, bo przedtem tu jeździłeś na granicę. Wiesz co, to były pierwsze zarobione pieniądze w biznesie. Pierwsze w ogóle w życiu zarobione pieniądze to praca w liceum i roznoszenie butli z wodą mineralną. To też była super lekcja. Fizyczna. Fizyczna. Wspaniała lekcja o tym, jak nie chciałbym w życiu pracować, ale też doceniająca to, jak wiele osób ciężko pracuje. Także tak. No i zaczęła się moja przygoda freelancera w tym momencie. A zrobiłeś jakąś specjalizację na to jedzenie, czy próbowałeś wszystkiego? Zauważyłem, że pierwsze zlecenie na wesele dostałem dzięki temu, że ktoś zobaczył ładne zdjęcia moich zachodów słońca. I zrozumiałem, że dla ludzi, dla laików w branży, czyli 99% społeczeństwa, fotograf to jest człowiek z aparatem i dobry fotograf potrafi wszystko sfotografować. I też w to uwierzyłem, więc zacząłem fotografować wszystko i na początku żadnych zleceń nie odrzucałem i cieszyłem się z każdego, które wpadało. Więc tak naprawdę przeszedłem przez wszystkie rodzaje, wszystkie możliwości realizowania siebie pracując z aparatem, bo były reportaże, były sesje dla deweloperów, sesje reklamowe dla marek odzieżowych, eventy, wesela. Wesela to był taki przez kilka lat, 2-3 lata, to był taki główne źródło dochodów dla mnie. To trudne, bo to każdy weekend masz pełen, prawda? Wiesz co, patrząc z zewnątrz wydaje się, że to jest prosta praca, bo biegasz z aparatem i robisz fotki. W rzeczywistości przygotowujesz się do tego 1-2 dni. Na planie zdjęciowym, w żywej, prawdziwej sytuacji z prawdziwymi ludźmi jesteś przez kilkanaście godzin. Musisz mieć super nastawienie. Ludzie muszą się dobrze przy tobie czuć. Uśmiechać. Muszą się cieszyć, muszą być szczęśliwi, nie mogą się czuć zblokowani, więc to wymaga bardzo dużo energii fotografa. No a po powrocie z wesela potrzebujesz jeszcze kilka dni, żeby te wszystkie zdjęcia przejrzeć, przebrać i wybrać takie, które będą się układały w fajną, atrakcyjną, ciekawą historię. I mam takie doświadczenie, to był przedostatni sezon, kiedy byłem totalnie przeładowany pracą, bo w ciągu 3 miesięcy zrobiłem chyba 15 wesel. To więcej niż każdy weekend. To więcej niż każdy weekend, bo wesela czasami są też w piątki, w niedzielę. Strasznie dużo pracy. I jechałem na ostatnie wesele w tym sezonie z takim nastawieniem, że kurde, mam tego dość. W ogóle nie lubię tej pracy, nie lubię tych ludzi, nie chce mi się tam uśmiechać do nich. Jestem totalnie przeładowany, przemęczony, wypalony tak naprawdę. Natomiast jako, że jechałem do Rzeszowa z Wrocławia, miałem dużo czasu na przemyślenia i po jakimś czasie tknęło mnie, że przecież ja nie mogę z takim nastawieniem jechać do pracy, bo zrobię sobie krzywdę, komuś zrobię krzywdę, nie zrobię dobrego materiału. Ktoś na mnie liczy, ktoś ma oczekiwania wobec tego, co zadeklarowałem. Przecież obiecałem, że dowiozę, tak? Jakby to jest no go, nie ma takiej możliwości, że nie dowiozę czegoś, co obiecałem. I zacząłem się zastanawiać, jak rozwiązać ten problem. Jadę robić coś, czego nie lubię. Jak znaleźć w tym, czego nie lubię, coś, co jest dla mnie atrakcyjne. I doszedłem do tego, że w zasadzie pasjonuje mnie fotografowanie.
uwielbiam reportaże. Uwielbiam obserwować ludzi, ich relacje, ich interakcje między Opowiadać sobą. historię reportażem, nie? Opowiadać historię reportażem. Więc na potrzeby tego wesela wymyśliłem sobie, że nie jadę na wesele. To w ogóle nie będzie wesele. Tam będą ludzie, a ja będę ich fotografował. I sytuacje. Będę zatrzymywał emocje, sytuacje. I to było dobre. W sensie to było super doświadczenie, bo w ogóle okazało się, że trafiłem na słabe wesele. Wiesz, A czasami co to jest słabe wesele? słabe wesele to jest takie wesele, na którym goście się nie lubią, rodziny są skłócone, każdy tam jest trochę przypadkiem i obserwując osoby, które się bawią na weselu, mam wrażenie, że oni tam wcale nie chcą być. Więc było to wesele, które było dla mnie wyzwaniem, bo jak obserwuję ludzi, którzy dyskutują i oni się uśmiechają, witają z sympatią, no to jest poezja dla fotografa. Tylko naciskam spust. Natomiast w momencie, kiedy oni nie patrzą na siebie, unikają spojrzenia, obgadują się za plecami, to... A to wszystko słyszysz jako fotograf? A ja to wszystko słyszę, widzę, obserwuję z boku. Jest to dużo trudniejsze. Natomiast moją pracą jest to, żeby znaleźć te momenty. I po powrocie do domu z tego wesela byłem totalnie wyczerpany tym wyjazdem. Dostrzegłem, że w zasadzie z tego reportażu, który zrobiłem, z tego materiału, mogę przygotować dwie totalnie inne historie. Jedną historię taką, jak miałem wrażenie, że była naprawdę, i drugą historię spójną, fantastyczną, o cudownych ludziach kochających się, którzy darzą się sympatią. A wszystko to selekcja zdjęć, tak? A wszystko to selekcja zdjęć. To też jest taka, wiesz, dla mnie lekcja o tym, na ile można ufać mediom i temu, co oglądamy, co ktoś nam chce pokazać. I przekazałem Państwu młodym reportaż. Ten pozytywny. Ten właściwy, ten dobry. Bo wiesz, bo tak naprawdę wszyscy ludzie byli dobrzy. Ja nie znam historii życia tych ludzi, którzy tam byli, więc ja ich nie oceniam, czy oni byli dobrzy czy źli. Ale miałem wrażenie, że powstał fajny materiał i pierwszy raz dostałem od pary młodej, po miesiącu chyba z podróży ślubnej, kartkę ręcznie napisaną, dużą kartkę, z podziękowaniami, że tak mi strasznie dziękują za te zdjęcia, że mieli totalnie inne wspomnienia ze swojego wesela niż to, co zobaczyli na zdjęciach i że tak je zapamiętają dzięki temu. Więc dla mnie to był taki medal, dyplom. Poczułem się doceniony i zrozumiałem, że to, jakie ja mam nastawienie do ludzi, do sytuacji, może bardzo mocno wpływać na tych ludzi. Jeśli ja będę dobrze nastawiony do innych, to będę dzielił się tą dobrocią. Więc to jest ciekawa lekcja. Natomiast wesela były fajne przez chwilę, ale widziałem, że to się nie skaluje. Ale pracowałeś też z wielkimi markami, takimi jak Wrangler czy KFC. Jak ci klienci do ciebie przychodzili, albo jak ty ich znajdowałeś? Nigdy nie zabiegałem, nie potrafiłem zabiegać aktywnie o to, żeby klienci do mnie przychodzili. A w zasadzie nie miałem na to czasu, bo klienci, którzy przychodzili, realizowałem dla nich sesje i oni po jakimś czasie wracali, ale też polecali mnie jako fotografa, moje usługi swoim znajomym, którzy też mieli taką potrzebę. I pewnego dnia przyszedł do mnie klient, tak, to był KFC, z bardzo dużym projektem. W zasadzie to był święty gral i ukoronowanie mojej jakiejś tam kariery fotografa freelancera, bo ja się realizowałem w kierunku właśnie fotografii reklamowej, produktowej. To mnie bardzo interesowało. I udało mi się zdobyć projekt, nad którym siedzieliśmy przez miesiąc czasu w studiu, fotografując bułki, burgery, frytki. Bardzo mi zależało, żeby te zdjęcia wyszły naprawdę świetnie, fenomenalnie, dlatego zdecydowałem się dużą część budżetu, który na to zdobyłem, wynegocjowałem, podzielić się tym budżetem ze stylistką jedzenia. Znalazłem najlepsze... Jest taki zawód jak stylistka jedzenia? Mam nadzieję, że ten zawód jeszcze istnieje. Zuza jest świetną osobą i absolutnie mistrzem na polskim, myślę, że nawet na europejskim rynku. Jak się stylizuje jedzenie? Wiesz co, to jest sztuka i warsztat
i rzemiosło w jednym. Ale Musisz mieć- widzimy takie wideo, że tam się, jakieś kleje wkleja, tego typu rzeczy. Ile prawdy jest w tych zdjęciach? W naszych zdjęciach prawdy było 100%. Triki, które stosowaliśmy, to na przykład fotografując burgera, dostawaliśmy z restauracji około 200 bułek do wyboru i wybieraliśmy najładniejsze. I pokazywaliśmy je z najlepszej strony. Ale czyli to było nie te zgniecione, tylko te takie idealnie Tylko- upieczone, tak? takie zgniecione na tyle, ile trzeba. To jest okej. taką ilością sezamu, jaki wygląda najlepiej. Bardzo dbaliśmy, pamiętam, o skład. Mieliśmy wagę i ważyliśmy ilość kotleta, ilość sałaty, ilość frytek. Więc bardzo nam zależało, A żeby były takie, jakie są w rzeczywistości. Okej. Więc wiesz, na planie nie było To farby. jak się powoduje, że te frytki są takie piękne? Bierzesz prawdziwe frytki, jadalne, usmażone w prawdziwym oleju, smażysz ich odpowiednio dużo i Czyli świeże muszą być. absolutnie świeże, jadalne. Myśmy to później jedli, Okej. tak? No bo też w trakcie pracy jest lunch, więc wybierasz najładniejsze frytki i je układasz w ładny sposób. Czyli nie każde frytki tak jak to jest w koszyku, tylko do tych zdjęć to są te długie, Wiesz co, ładne. akurat łatwo było wybierać, bo frytki generalnie w fast foodach są dobrej jakości, więc to nie były wyzwania. Wyzwanie stylisty polega na tym, żeby rzeczy ładnie poukładać. Tak jak tutaj siedzimy w tym studiu, To jest poukładane. operator też nas poukładał, Tak. tak, żeby była kompozycja, żeby kadr dobrze wyglądał. Wtedy obraz jest bardziej atrakcyjny, więc na tym polega ta sztuka. To w którym momencie podjąłeś i dlaczego podjąłeś decyzję, że ta freelancerka to nie jest to samo, to nie wystarczy? Bardzo było dla mnie trudne wyobrażenie sobie przyszłości mojego życia, mojej pracy, w której będę musiał cały czas odtwarzać te same czynności, tą samą pracę. Mój tato jest lekarzem, widzę jak ciężko pracuje, ale jak jedzie na wakacje, no to nie pracuje. Musi być cały czas w pracy, żeby zarabiać pieniądze i utrzymywać rodzinę. I ja nie chciałem w taki sposób. Miałem ambicje zbudowania czegoś, co będzie możliwie samowystarczalne, gdzie mój wkład w biznes będzie powodował rozwój biznesu, a brak mojego wkładu w biznes nie będzie powodował, że ten biznes będzie się zwijał. Więc bardzo chciałem stworzyć coś, co będzie skalowalne, powtarzalne i już wtedy pracowało dla mnie kilka osób. Miałem mały zespół, ale chciałem ten zespół powiększać. Zlecenie dla KFC było dla mnie takim ukoronowaniem tego, co dokonałem własnymi rękami, więc dalej już nie widziałem za bardzo celów ambitnych, które mógłbym osiągnąć. No i jako fotograf przeszedłem przez wiele różnych projektów sesji, zacząłem się zastanawiać, co można robić aparatem, co będzie powtarzalne. I doszedłem do tego, że w zasadzie jedyną branżą, która potrzebuje dużo zdjęć i ciągle potrzebuje te zdjęcia z tygodnia na tydzień, z sezonu na sezon, jest branża modowa. Natomiast w odkryciu tego pomógł mi bardzo mój pierwszy modowy klient, pierwszy e-commerce'owy klient, który sam się do mnie zgłosił. To jest ciekawa historia, bo byłem świeżo po ślubie z moją żoną, świeżo po naszym honeymoon, pierwszy dzień w pracy i dzwoni do mnie telefon. Okazuje się, że dzwoni firma z Danii. Jest to sklep internetowy, który potrzebuje co tydzień regularne dostawy zdjęć. Plan był taki, że oni wysyłają do mnie buty, ubrania, my je fotografujemy, odsyłamy towar z powrotem. I ten klient spytał, czy ja jako fotograf takie usługi świadczę. Oczywiście, że świadczę. Przecież to... A czemu oczywiście? Bo nie miałem w tamtym momencie pojęcia o tym, jak fotografować ubrania. I musiałem się I to wszystkiego cię nauczyć. nie przestraszyło i tak wziąłeś to zamówienie, pomimo że nie wiedziałeś, co to jest? Wiesz co, wierzę w to, że są pociągi, które się tylko raz zatrzymują na stacji. I trzeba do nich wsiąść. I albo do niego wejdziesz, albo nie. I to był taki pociąg? I to był taki pociąg. Okej. I to był pierwszy klient z tych, To był, na dla których mnie zbudowałeś firmę. to był dla mnie pierwszy powtarzalny klient. Czyli pierwszy klient, dla którego już musiałem zatrudnić osoby na stałe, bo wiedziałem, że co tydzień będzie zlecenie, co miesiąc będzie powtarzalna faktura. I tak naprawdę pomysł na biznes poniekąd
wyszedł od tego klienta. Zajęło mi długie miesiące wymyślenie, że skoro jest jeden klient, to może jest więcej podobnych firm, które mają, które mają taką Ale potrzebę. dlaczego zajęło długie miesiące? Bo miałeś operacyjny problem do rozwiązania, czy Wiesz w co, ogóle nie miałem skojarzyłeś? operacyjne wyzwania. Najpierw musiałem to wszystko wymyśleć i odpalić, uruchomić, nauczyć się, zrekrutować pierwszego pracownika, drugiego, wyciągnąć wnioski ze wszystkich błędów, które w tamtym czasie popełniałem. I jak projekt zaczął się stawać już w miarę taki powtarzalny i nie wymagał mojego udziału, to miałem przestrzeń na to, żeby pomyśleć, co dalej i co teraz. No i wpadłem na to, że może więcej podobnych klientów. Skoro jest klient, który ma potrzebę i sam z tym do mnie przyszedł, to na pewno są inni. I wtedy wymyśliłem GoPackshot. To nazwa twojej firmy. To nazwa mojej firmy. Dlaczego GoPackshot? Bo jak chcesz mieć domenę w .com, to masz ograniczoną liczbę, bo Packshot to jest taki buzzword branżowy. Packshot oznacza zdjęcie produktu na białym tle, czyli to zdjęcie, które oglądamy w sklepach internetowych. No i przedrostek Go. Bo był dostępny. Bo był dostępny. Tak. Wzięcie faktury na polskiej stacji benzynowej to jest wyzwanie w dalszym ciągu. Tak. Jedną z motywacji do stworzenia GoPackshot był też zespół, bo wyobrażałem sobie, że osoby, które już dla mnie wtedy pracowały, no mają potrzebę identyfikowania się z czymś większym, tak, że te osoby jadą na święta do rodziny, babcia pyta, gdzie pracujesz? No, u takiego fotografa jestem asystentem. No to nie jest prawdziwa praca, to nie jest rozwojowe, więc ta potrzeba nadania marki wynikała również z tego. To był moment, w którym zacząłem się bardzo dużo uczyć rzeczy, które wiedziałem, że są mi niezmiernie potrzebne, a totalnie się na nich nie znałem. Takich jak marketing, jak zarządzanie, jak sprzedaż. I to był moment, kiedy zacząłem czytać bardzo dużo książek i odkrywać niesamowite rzeczy. I to był też moment, w którym uświadomiłem sobie, że tak naprawdę straciłem pasję do fotografii. O. To było dla mnie trudne? To chyba właściwe słowo. Czyli coś, co przez ostatnie kilkanaście lat mnie uskrzydlało i dawało mi energię do rozwoju. Ten aparat w ręce. Stałeś się biznesmenem? Przedsiębiorcą. Biznesmen nie kojarzy mi, to jest takie, nie kojarzy mi się dobrze. Kojarzy mi się, wiesz, z panem w garniturze. Przedsiębiorcą. Natomiast w momencie, kiedy uświadomiłem sobie, że straciłem pasję do fotografii, to uświadomiłem sobie, że mam pasję do rozwijania firmy. Że to totalnie wsiąknąłem w ten temat. Setki książek, podcastów, zdobywania wiedzy. Nie jesteś w stanie uczyć się czegoś aktywnie i rozwijać, jeśli ciebie to nie kręci. Czyli tak jak pasjonowała cię fotografia i nauczyłeś się jej, dlatego, że to była pasja i zostawiłeś studia, tak zaczął pasjonować cię, nie mam mówić biznes, zaczęła pasjonować cię przedsiębiorczość. Prowadzenie firmy, dlatego w tym kierunku poszedłeś, Tam było tak dużo rzeczy do odkrycia, tam było tak dużo automatyzacji. Ciekawość, która cię napędza? Ciekawość, zainteresowanie technologią, usprawnianiem. Wiesz, kiedyś robiłem test na talenty Gallupa. Tam mi wyszło, że maksymalista to jest talent numer 1 u mnie. I gdzieś to rozwijanie, usprawnianie, budowanie to są te rzeczy, które mnie bardzo kręcą. Na podstawach, które miałeś, prawda? Nie coś od zera i zostawmy to. Tak, to był też moment, w którym te moje doświadczenia z Politechniki zaczęły się przydawać, bo fotograf zwykle nie potrzebuje technologii, musi się nauczyć obsługi aparatu i 2 programów graficznych. Natomiast w momencie, kiedy tworzymy już jakieś procesy przepływu produktów, towarów, drukowania
kodów po to, żeby tych produktów w studiu nie gubić, tworzenia struktur plików, logistyki plików, serwerów, sieci, no to są te rzeczy, które są niezbędne w tworzeniu takiej firmy usługowej jak moja. A myślę, że dzięki właśnie moim doświadczeniom w końcu ta Polibuda się do czegoś przydała tak naprawdę. Tak? Czyli to był ten moment, w którym połączyłem moją pasję do fotografii z moim takim technicznym wykształceniem. W którym momencie poczułeś, że ten biznes zaczął się skalować? Nie wiem, czy był taki konkretny moment, na który zwróciłem uwagę. To był i jest proces. I tak jak wspomniałem wcześniej, jakimś cudem, nie wiem jakim, nowi klienci ciągle przychodzili, zresztą ciągle przychodzą. Ale skąd? Z poleceń czy z marketingu? Przychodzą z poleceń. Czyli robicie niezłą robotę, skoro jesteście polecani. No tak, rozwiązując równanie, chyba na to wychodzi. Chyba na to wychodzi. No, mam klientów, ale nie wiem skąd. Mam duży biznes, ale nie wiem czemu. Wiesz co, ja zawsze wierzyłem, że obietnice trzeba dotrzymywać. I to ważne. Jeśli przychodzi klient i ja deklaruję, że rozwiążę mu problem, dowiozę rozwiązanie, którego on oczekuje, to niezależnie od kosztów, konsekwencji, problemów, które występują po drodze, projekt zawsze jest dowieziony. I wiesz, i zrobiliśmy osobiście jako freelancer i nawet teraz już prowadząc średnią firmę, zrobiliśmy wiele projektów, które były pod wodą i na których nie zarobiliśmy. Natomiast widzę, że takie nastawienie, takie wartości, taki model się opłaca, bo klienci to doceniają. Nie zawsze wina jest po naszej stronie, czasami jest po stronie klienta, natomiast na koniec dnia klient musi dostać zdjęcia, bez których on nie sprzeda swojego towaru. Tak? My robimy zdjęcia, które sprzedają i wiemy, że jeśli my nie dowieziemy świetnej jakości zdjęć, na których produkt klienta wygląda najlepiej, jak mógłby wyglądać, jak te hamburgery. I te frytki. My pokazujemy prawdziwe t-shirty, ale oświetlamy je w taki sposób, pokazujemy detale z bliska. Robimy to w taki sposób, żeby klient kupujący ubrania dzisiaj przez internet mógł niejako dotknąć to ubranie, poczuć się jakby to było w tej koszuli, gdyby ją miał. Więc to jest nasze nastawienie i myślę, że to jest gdzieś podstawa sukcesu firmy, którą prowadzę tak naprawdę, że nieważne co, projekt musi być dowieziony. I dzięki temu tak naprawdę klienci do nas przychodzą i polecają siebie nawzajem. I to coraz więksi klienci, prawda? I to coraz więksi, tak. Jeden z takich momentów przełomowych w firmie, zaraz po tym, w okolicach tego KFC, to była firma Orsay, duża niemiecka międzynarodowa firma. Której już nie ma niestety. Której już niestety nie ma. Mieliśmy tą okazję, szczęście współpracować ponad 5 lat. Jest to była fajna, świetna, udana współpraca. I klient przyszedł z zapytaniem, czy możemy realizować dla nich sesję z modelkami. Dla nas to było coś nowego, bo kilka sesji z modelkami w życiu zrobiliśmy, ale nigdy powtarzalnie, nigdy na dużą skalę, wcześniej nie robiliśmy projektu, w którym mamy 2 razy w tygodniu profesjonalne modelki w zasadzie z całej Europy, które przyjeżdżały do nas do studia i musimy w krótkich czasach retuszować zdjęcia, dostarczać content klientowi. Myśmy wtedy dostali takie warunki, musieliśmy gotowe zdjęcia dostarczać w ciągu 3 dni od sesji. Wow. A ile zdjęć się robiło dziennie? Wiesz co, tam fotografowaliśmy chyba wtedy 70-80 produktów, po 5 zdjęć, czyli setki. I wszystkie zdjęcia wymagają retuszu, wymagają opisania nazw. To jest super ważne w naszej pracy. Żeby odnaleźć produkt, prawda? Żeby odnaleźć produkt, ale żeby też plik zdjęciowy nazywał się tak, jak się ma nazywać. Bo jak się nazywa źle, to później klient może kupić nie to, co myśli, że kupuje. Ale to dygresja. Ten ostateczny. Ten ostateczny, tak. Natomiast przyszedł Orsay z zapytaniem ofertowym. Zrobiliśmy sesję próbną. Sesja próbna wyszła nie najlepiej, ale klient stwierdził, że da nam drugą szansę
I klienci z Niemiec stwierdzili, razem z teamem z Polski, stwierdzili, że przyjdą do nas do studia na sesję, żeby zobaczyć, jak to studio? jest. Studio miałem, zespół też miałem kilkuosobowy, natomiast nie był to taki duży zespół, jak był potrzebny do realizacji tego projektu. I trochę obawiałem się sytuacji, w której klient przyjdzie i zobaczy, że w sumie to takie małe, jakieś... Chciałem, żeby klient zaufał, że my ten projekt dowieziemy. Więc wiesz, zawsze jak zaczynam, jeszcze przed rozpoczęciem współpracy z klientem, zakładam, że ta współpraca się uda, że ona się wydarzy, że podpiszemy kontrakt. Więc zwykle prowadzę działania przygotowujące się do projektu już odrobinę wcześniej. I tak samo było w tym momencie. Wiedziałem, że projekt ma wystartować, jeśli się dogadamy, za około miesiąc, półtorej. Dlatego musiałem zrekrutować zespół. Dlatego zacząłem tą rekrutację robić przed tym spotkaniem z klientem. No i los tak chciał, że dzień próbny dla kilku kandydatów zrobiłem akurat w momencie, w którym klient przyjechał na wizytację. Pełne biuro, tak? Więc to była prawdziwa rekrutacja, to byli prawdziwi kandydaci, natomiast wszystkich umówiłem na dzień próbny dokładnie tego samego dnia, więc klient miał okazję zobaczyć już bardziej liczny zespół. To było kilka dodatkowych osób. Nie wiem dlaczego, ale klient zaufał, że my to dowieziemy. Później po latach rozmawialiśmy i klient mówił, że nie do końca to wszystko wyglądało tak profesjonalnie, natomiast widział zapał we mnie i w zespole, widział zaangażowanie i widział, że dla nas to jest bardzo ważny projekt. I zaufał, uwierzył, że nadrobimy i nauczymy się tych rzeczy, których jeszcze nie potrafimy, dzięki temu, że bardzo chcemy to dowieść. Więc to była fantastyczna lekcja. Ale ty też musisz skalować swój biznes tak jak klienci rosną, czy też potrzebują zmian, prawda? Więc czasami jesteś zaskakiwany wolumenem, czyż nie? W firmie usługowej bardzo ryzykowna jest sytuacja, w której masz jednego klienta, który ma więcej niż 50% udziałów i obrotów. I on może sobie pójść. I już z tych książek, które wtedy już miałem przeczytane, wiedziałem, że posiadanie, współpraca z klientem, który jest bardzo duży, jest super, natomiast niesie za sobą ryzyka takie, że jeśli on odejdzie z dnia na dzień, a może, bo jest kilkaset razy większy od nas, no to fajnie mieć plan B. I moim planem B było zawsze pozyskiwanie nowych klientów, czyli takie działanie, poznawanie ludzi, opowiadanie o tym, co robimy, budowanie tego networku i dowożenie obietnic i zleceń po to, żeby to portfolio klientów rosło. Natomiast niezależnie od tego, pewnego dnia dostałem maila z zapytaniem od bardzo dużej międzynarodowej firmy, chyba, nie wiem, czy nie lidera w Europie, o współpracę w nowo powstającym projekcie. Był to projekt fotografowania odzieży z drugiego obiegu. E-commerce, wiesz, trend, który dzisiaj nabiera na sile i jest bardzo popularny, bo z wielu dobrych powodów. Jesteśmy tutaj w Europie coraz bardziej świadomi i chcemy dbać o ekologię i mieć też dostęp do fajnych ubrań, a nie tylko tych z sieciówek. Natomiast ta duża firma, która się do nas zgłosiła, zrobiła to znacznie wcześniej, około 4-5 lat temu. Udało mi się przebić przez kilka etapów konkursu, przetargu, negocjacji i finalnie klient zaufał, że my jako GoPackShot zrobimy ten projekt. I w momencie, kiedy byliśmy na przeddzień przed podpisaniem umowy, pytam klienta, słuchaj, no to w jaki sposób teraz zaczniemy tworzyć te procesy? Czy wyślecie jakieś kilka kartonów z ubraniami na sesję próbną? My zrobimy testy, zobaczymy, jak nasze zespoły ze sobą się komunikują, tak? Ustalimy kanały komunikacji. A klient mówi, nie. Zaczynamy za miesiąc, wysyłamy do ciebie tira. Przepraszam, jak... Tira? Tira. Ciuchów. Wysyłamy do ciebie tira ciuchów. I każdy z tych ciuchów jest inny, prawda? I każdy z tych ciuchów jest inny i każdy jeden wymaga
wyjęcia, oznaczenia kodem kreskowym, metką, wyprasowania, zmierzenia, wymierzenia, wpisania parametrów, wyprasowania, sfotografowania, poskładania ładnego, umieszczenia w worku I obróbki zdjęcia. i obróbki zdjęcia i przekazania tego, załadowania tego wszystkiego na serwer. Ja mówię, jak tira? No mówi, no tak, no słuchaj, no nie, jakby transport nam się nie opłaca w mniejszej skali. Duża firma, TIR to jest mała paczka, tak? Duża firma, TIR to jest mała paczka. Ile pracowników miałeś już wtedy? No wtedy w tym projekcie miałem 0 pracowników w tym momencie, natomiast zespół ten główny, korowy liczył około 50 osób, jak A dobrze ile pamiętam. osób potrzeba było do tego projektu? Wszyscy pracownicy, którzy byli w głównym projekcie, mieli zadania na co dzień, więc w zasadzie nie mogłem nikogo na stałe wyciągnąć z głównego projektu, a nowy projekt Czyli potrzebował... miałeś miesiąc, żeby zrobić firmę. Miałem miesiąc, żeby postawić cały taki unit biznesowy. Potrzebowałem do tego projektu 20 kilku osób, więc czas start, tak? Szybka rekrutacja, szybka, ale dobra rekrutacja, stworzenie procesów wspólnie z zespołem moim, bo zatrudniam, wiesz, chyba najlepszych specjalistów w branży w kraju. To jakby, to nie mam wątpliwości, że pracują u nas naprawdę ludzie i z potężnym doświadczeniem, i z sercem, i z chęcią, i z umiejętnościami robienia fotografii produktowej. Dlatego wspólnie razem z nimi wymyśliliśmy, jak ma wyglądać proces. Kolejne wyzwanie, które się pojawiło, no to przyjedzie ten TIR, ale tak po tygodniu budowania procesów, wymyślania, jak tam ten aparat, gdzie ma stać. Takie pytanie się pojawiło w głowie, no ale przecież ten TIR, to te ubrania będą na paletach. No palety trzeba rozładować. Potrzebny jest, wiesz, wózek widłowy. Musiałeś kupić wózek widłowy? Szczęśliwie udało się go nie kupić, tylko wynająć. Okej. Ale to był też taki dla mnie moment wow, bo nie sądziłem, że... Jako fotograf musiałeś zostać operatorem wózka widłowego. Nie sądziłem, że prowadząc, wiesz, studio fotograficzne będziemy potrzebowali wózki widłowe. Na początku jeden. Tak, i to był szalony czas. Natomiast po kilku miesiącach, w momencie, kiedy już trochę ten pył, ta burza opadła, procesy się zaczęły tworzyć, już stabilizować i już sobie zacząłem myśleć, że fajnie, że ten projekt już tak sam działa. Mamy super ludzi. Wśród tych ludzi zaczynamy już wyłaniać jakichś liderów, tak, ktoś tam już przejawiał jakieś takie większe zaangażowanie od reszty. A więc zaczęło się robić fajnie. No i dostaję telefon od tegoż klienta z informacją: Kamil, słuchaj, decyzją zarządu zwiększamy produkcję 3-krotnie. I no ja to muszę dowieść za miesiąc. Mogę to zrobić z tobą, albo będę szukał dodatkowe studia, które mnie w tym wesprą. Już nie jeden TIR w miesiącu, tylko 3, tak? Tak, no tam było na początku, był TIR na 2 tygodnie. Tutaj doszliśmy do momentu, w którym w piku, w największym momencie tego projektu fotografowaliśmy, przetwarzaliśmy 2 tiry ubrań tygodniowo. To był wolumen 8000 ubrań dziennie. Absurdalnie duże ilości, Absurdalnie duże ilości. Czyli rozumiem, że TIR podjeżdżał, jeden rozładowywaliście, w tym samym czasie ładowaliście drugi, tak? Tak. A ty miałeś rampy w ogóle w tym miejscu, gdzie masz studio? Nie mieliśmy ramp, ale mieliśmy wózki i osoby, które świetnie się nimi posługiwały. Pojawiły się problemy, wiesz, chociażby z miejscem do magazynowania. Niestety hala 1000 metrów, która była pod ten projekt dedykowana, nie wystarczyła. Szukając i znowu jakby moment, w którym trzeba było znaleźć rozwiązanie, a w zasadzie nie było żadnego dobrego rozwiązania. Wymyśliliśmy razem z zespołem, że może kontenery morskie to jest rozwiązanie. Postawiliśmy wtedy chyba 10 kontenerów na placu przed magazynem, które służyły nam za inbound, outbound magazyn tych palet. Uruchomiliśmy drugą zmianę, więc cała firma pracowała na 2 zmiany. Zużywaliśmy w tamtym okresie tonę wody, jeden taki, wiesz, metr sześcienny wody destylowanej na 2 tygodnie do prasowania ubrań. Okej.
Znaczy już rozumiem, dlaczego destylowana, żeby nie było, bo tyle było prasowania, że trzeba było zwrócić uwagę na kamień, prawda? Tak. Te prasowaczki bardzo szybko się zużywały. Myśmy tam co w kilkanaście dni musieli je reperować, więc to był, wiesz, to był szalony czas i bardzo dużo lekcji. Dla mnie po pierwsze, kurczę, skoro jesteśmy jako firma, jako zespół w stanie robić tak duże rzeczy, to tak naprawdę nie ma granic i nie ma kompleksów w uruchamiania nowych projektów z innymi dużymi klientami. Ile osób wtedy pracowało wokół Packshot? W szczytowym momencie zatrudnienie liczyło dobrze ponad 200 osób. Wow. Tak, to już było kim zarządzać. Druga fajna lekcja jest taka, dobra lekcja dla mnie i dla zespołu, że cały ten projekt powstał i się rozwinął dzięki osobom zatrudnionym, dzięki oddolnej rekrutacji. Myśmy do tego projektu nie zatrudnili ani jednego menadżera z zewnątrz, z doświadczeniem. Awansowałeś ludzi. Wszystkie osoby, które pełniły stanowiska liderskie, kierownicze, zarządcze, to były osoby awansowane z tej grupy, która to tak naprawdę uruchamiała. Więc myślę, że dla tych osób to też był, wiesz, szalony czas i świetne doświadczenia. Na pewno bardzo ciężka i wymagająca praca. Ten projekt ma swoje lata świetności za sobą, bo mam wrażenie, że klient jako inicjator tematu na skalę europejską był pierwszy, ale wydaje się, że był trochę za szybko, więc zaszła potrzeba po stronie klienta, żeby ten projekt zredukować. Dla nas to też oznaczało rozwiązanie umów z dużą częścią zespołu. Natomiast mam wrażenie i w zasadzie feedback, że zrobiliśmy to najlepiej, jak się dało. To znaczy, myśmy tym osobom nie obiecywali pracy na lata. Myśmy informowali, że ten projekt, no, ten statek kiedyś dopłynie do brzegu, tak? Że to nie jest coś dane na zawsze. I tak naprawdę zgodnie z przewidywaniami ten projekt zmniejszył swoją skalę znacznie. W dalszym ciągu współpraca trwa oczywiście w świetnych relacjach, natomiast skala się zmniejszyła. Jeśli chcesz dotrzeć do przedsiębiorców, ludzi takich jak ty, zareklamować się w audycji Zaprojektuj swoje życie, napisz na adres partner@zsz.media. Zapraszam do współpracy. Jak ta firma się budowała i awansowałeś ludzi z wewnątrz, to jak sobie radziłeś z zarządzaniem firmą, która jest coraz bardziej skomplikowana? Czy robiłeś to sam, czy w jakiś inny sposób sobie zacząłeś budować tą strukturę? A wiesz, to jest ciekawa historia, bo w momencie przed tym dużym projektem, o którym wspominałem, osobiście zajmowałem się własnoręcznie sprzedażą, marketingiem, finansami, przelewami, wystawianiem faktur. Sam wystawiałeś faktury? Sam wystawiałem faktury, a miałem super zespół i menadżerkę, która prowadziła wszystkie około 30 innych projektów. I jako że przez 2 lata byłem bardzo zaangażowany w ten nowy projekt, który był prowadzony nowym zespołem, w innej lokalizacji we Wrocławiu, no to ten główny projekt, no trochę zostawiłem sam sobie. Ale on przeżył. On przeżył absolutnie, natomiast też, no wiesz, zespół pozostawiony sam sobie, bez lidera, przywódcy, no działa najlepiej jak potrafi. Tak, więc wiesz, mam bardzo duży taką i wdzięczność, szacunek, respekt do osób, które ten projekt ciągnęły, ale na pewno zabrakło im mojego wsparcia w tamtym czasie, gdyż ja byłem skupiony na czymś, co było wiele większe. I w tamtym momencie zacząłem sobie zdawać sprawę, że to nie może być tak, że zarządzam kilkusetosobową organizacją samodzielnie. Ty nie miałeś żadnych menadżerów, którzy mieli jakieś funkcje, o których mówiłeś, No tak? właśnie nie miałem. Okay. Wiesz, nie zorientowałem się, że są potrzebni.
Dopiero w momencie, kiedy nie wyrabiałem czasowo z wystawianiem tych faktur, z robieniem przelewów, zacząłem dostrzegać, że kurczę, potrzebny jest top team. Potrzebni są w firmie poza ludźmi, którzy są świetni absolutnie w fotografii, w retuszu i w tych rzeczach operacyjnych, w dowożeniu tego, co klienci zamawiają. Potrzebuję też top team menadżerów, ludzi z doświadczeniem do rozwijania biznesu. I tak naprawdę ten mój top team buduję od 2 lat. I to są początki. Mam fenomenalnych ludzi. Te rekrutacje są bardzo długotrwałe, bo nie jest łatwo znaleźć człowieka, który będzie miał i doświadczenie, i będzie w takim momencie życia, dla którego współpraca z moją firmą na tym etapie rozwoju jest atrakcyjna i jest rozwojowa. Tak, no bo są ludzie, którzy mają potężne doświadczenie, ale już im się nie chce, a na drugim końcu skali masz osoby, które bardzo chcą, ale jeszcze nie potrafią. A ty musisz trafić w ten środek, A my prawda? musimy trafić w kogoś, kto już potrafi, ale jeszcze mu się chce. Tak? Myślę, że to jest jedno z takich wyzwań rozwijania firmy, tak naprawdę. Natomiast jesteśmy na dobrej drodze. Dla mnie osobiste wyzwanie to jest dzisiaj dzielenie się tą odpowiedzialnością w tych kluczowych obszarach, jakim są operacje, jakim jest sprzedaż, jakim jest marketing, finanse, tak? I wiesz, w momencie, kiedy przez kilkanaście lat budujesz swoją firmę po swojemu, bo będąc, wiesz, w pełni właścicielem zawsze mogłem robić wszystko po swojemu, to takie moje marzenie z dzieciństwa, żeby móc to robić po swojemu i w końcu mogę. W momencie, kiedy firma się rozwija, okazuje się, że to nie są już najlepsze metody zarządzania przedsiębiorstwem, że po to zatrudniam osoby, które się znają na rzeczach lepiej ode mnie, nie po to, żeby im mówić, jak mają pracować, tylko żeby ich słuchać i wspierać. I to jest, dla mnie to jest wyzwanie dzisiaj numer 1, czyli to takie pełne oddawanie odpowiedzialności, takie pełne, 100% zaufanie. Natomiast myślę, że jestem na dobrej drodze i kolejne etapy rozwoju. To jakie pozycje udało ci się zatrudnić w firmie do zarządzania całością biznesu? Wiesz co, przede wszystkim mam super partnera biznesowego, który odpowiada za sprzedaż i rozbudowanie tego networku, poznawanie nowych kontaktów, nowych ludzi. Jak Cyprian mówi, często to powtarza, że praca w tej firmie jest fajna, bo on nikomu nic nie musi wciskać. Sami kupują. Bo przychodzą do nas klienci, którzy mają faktyczny problem, a my mamy faktyczne, dobre, chcę wierzyć, że najlepsze na rynku rozwiązanie tego problemu. Więc wiesz, dla niego to jest fajne i rozwojowe, bo nie musi nikomu nic udowadniać, czasami tylko tłumaczyć, żeby tego klienta trochę wyedukować. A operacje? W operacjach mieliśmy lukę tak naprawdę, bo za te operacje odpowiadałem ja, no ale będąc prezesem, właścicielem firmy, nie możesz odpowiadać za operacje, bo to jest niezdrowe. Utkniesz w szczegółach. Bo to jest niezdrowe dla organizacji, to blokuje zespół przed rozwojem, wiesz. Dlatego duże szczęście, myślę, długa rekrutacja, bo chyba półroczna, ale udało nam się znaleźć fantastyczną osobę ze świetnym doświadczeniem już z większych organizacji, która przyszła do nas jako szef HR-ów, człowiek od ludzi, natomiast ewidentnie Klaudia ma taki mindset operacyjny. To jest dobra, to jest najlepsza osoba do rozwijania procesów wewnętrznych. I zna się na tym dobrze, ma fajne nastawienie do pracy, lubi ludzi,
To jest też niezwykle ważne, bo bardzo bałem się zatrudnić do operacji człowieka, który będzie, wiesz, w pełni skoncentrowany na procesach i na wyciąganiu maksimum KPI-ów, współczynników ze wszystkiego, bo my nie jesteśmy fabryką, my jesteśmy firmą usługową. U nas nie ma maszyn, które można, wiesz, podkręcać i więcej voltów Ale procesy przyspieszać. można lepiej ustawić. Procesy możemy Koszty na kliencie można lepiej policzyć. To wszystko można zrobić w firmie usługowej, prawda? Absolutnie tak. Natomiast ten człowiek, teammate, pracownik, to jest, wiesz, to jest podstawa naszej działalności. Okej. Bo my nie możemy, wiesz, nie możemy zbyt wiele narzucić, bo osoby, które z nami pracują, muszą lubić tą pracę, muszą chcieć pracować. Pewne współczynniki są niezbędne. Mierzenie jest absolutnie niezbędne do tego, żeby móc tym zarządzać. Natomiast, wiesz, z mojej perspektywy podstawą długoterminowego funkcjonowania sprawnego firmy usługowej jest to, że ludzie muszą lubić swoją pracę i muszą chcieć robić to, co robią. Bo tak na koniec dnia, to czy ktoś zrobi jakiś mały detal, szczegół, wyprasuje coś lepiej albo gorzej, to zależy od tej osoby, która to robi. To od fotografa zależy, czy on tam poprawi ten guziczek, Czy mu obróci, się nie będzie chciało? czy mu się nie będzie chciało. Więc uważam, że to jest absolutnie, wiesz, fundament tak naprawdę tego, żeby taka firma jak nasza mogła się rozwijać. Chciałem wrócić jeszcze do tego wątku, w którym musiałem podjąć decyzję o tym, czy być freelancerem, zakładać swój biznes, czy kontynuować to, czego się niby nauczyłem na studiach i stać się jakimś programistą. I zastanawiałem się, czy sobie poradzę jako fotograf, jako freelancer. I długo nad tym myślałem, co jest potrzebne, żeby osiągnąć sukces, jakkolwiek go zdefiniujemy, żeby się udało. Mówisz to już z perspektywy człowieka, który zatrudnia kilkaset osób. No, Czy z perspektywy tego chłopaka wtedy? Nie, z perspektywy tego chłopaka wtedy. Okej. I wiesz, obserwowałem znanych fotografów z nazwiskami, kupowałem książki fotografów i mówię, kurczę, to nie może być tak, że trzeba być mistrzem świata i najlepszym na świecie, żeby coś w życiu osiągnąć. Bo takich osób jest bardzo mało. Bo takich osób jest bardzo mało i to jest w zasadzie gdzieś poza skalą moją. Nie miałem ambicji nigdy, aby być w czymś najlepszy na świecie. Natomiast uświadomiłem sobie, zaobserwowałem tak naprawdę, że wystarczy robić coś, co jest proste, co jest potrzebne, ale robić to dobrze. I powtarzalnie również. I powtarzalnie. Po prostu robić to. I uwierzyłem w tym momencie, że jak będę robił sesje zdjęciowe i te zdjęcia nie będą wygrywały konkursów, ale będą skuteczne, czyli będą realizowały cel marketingowy, tak? Czyli to, jeśli klient ma produkt, usługę, którą chce sprzedać i ja ją sfotografuję w taki sposób, że ten produkt się sprzeda. Czyli nie myślałeś jak fotograf, tylko jak przedsiębiorca. Chyba tak. Dzisiaj mógłbym tak powiedzieć. To a propos tych książek i tego wszystkiego, o czym wspominałeś, mam takie pytanie, bo skalowanie biznesów usługowych jest trudne, a wręcz bym powiedział, jest cholernie trudne. Bo to, że ty byłeś dobrym fotografem, tak jak zatrudnisz kolejne osoby, to niekoniecznie będzie ta sama jakość. Często ta jakość spada. W Wiesz co, to nie jest trudne, jak nie wiesz, że to jest trudne. Chciałem zadać pytanie, Wiesz, jak to zrobiłeś? Jak robisz coś pierwszy raz w życiu i nie wiesz, że się nie da i masz takie nastawienie, Że ma się dać. pozytywne, optymistyczne, jakie ja mam szczęście mieć i wiarę w to, że się uda, to po prostu rozwiązujesz problemy. Po prostu idziesz do przodu i pojawia się problem, wyzwanie. Jak to uwielbiam Jacka Walkiewicza cytować, on o tej pewności siebie, poczuciu własnej wartości, że jak upadnę, a co się stanie, jak upadnę? No to wstanę. Trochę zaboli, idę dalej, nie? A jak znowu upadnę, to znowu wstanę. A jak znowu upadnę, no to znowu wstanę. No a jak upadnę i nie będę mógł wstać, no to sobie poleżę. Tak? że zawsze, wiesz,
że ten worst case scenario, najgorszy możliwy scenariusz, który może się wydarzyć, jak się właściwie do niego nastawisz, przemyślisz, wyobrazisz sobie sytuacje, które mogą pójść nie tak, okazuje się, że w zasadzie nie ma problemów nierozwiązywalnych, że zawsze jest jakieś rozwiązanie. Nie zawsze ja znajduję, rzadko kiedy ja jestem w stanie sam znaleźć rozwiązanie problemu, ale dlatego warto otaczać się mądrymi, inteligentnymi, doświadczonymi ludźmi, czy to w pracy, czy poza pracą. Więc wiesz co, w ogóle mam takie wrażenie, że wszystko, co osiągnąłem i co firma osiągnęła, to dzięki ludziom, na których trafiam w swoim życiu. I na osoby, które poznaję poza firmą, i na osoby, które zgłaszają się na ogłoszenia rekrutacyjne, które mam szczęście rekrutować i z nimi współpracować. I nie mam najmniejszej wątpliwości, że bez ludzi, którzy mnie otaczają, wiesz, nie wiem, gdzie byłbym dzisiaj, ale na pewno nie w tym miejscu, gdzie jestem. To, wiesz co, to a propos tej rekrutacji chciałem porozmawiać, bo ty parę razy robiłeś takie procesy rekrutacyjne, które w ciągu miesiąca trzeba było zespół podwoić, potroić. Sam powiedziałeś, że musiałeś znajdować ludzi, którzy szczególnie do tych ról przywódczych czy kierowniczych musieli już potrafić i musiało im się chcieć. To jaki jest sekret w tym doborze ludzi? No bo wypuszczasz ogłoszenie i przychodzi bardzo dużo osób, niektóre pięknie opowiadają, niektóre coś tam. To skąd wiedziałeś, że ci ludzie będą pasowali i dadzą sobie radę? Czy to też było trochę testowanie w boju? Wiesz co, jest kilka takich zasad, których zawsze starałem się trzymać. To powiedz nam. Pierwsze to nastawienie, czyli Postawa tej osoby i chęć pracy w tej konkretnej firmie. Tak? Czyli jeśli przychodzi na rekrutację... Czyli nie matura, a chęć szczera zrobić z ciebie fotografa. Zdecydowanie. Okay. Tak? Bo wiesz, to wynika z moich doświadczeń, bo ja nie potrafiłem kiedyś robić zdjęć, ale bardzo chciałem się nauczyć. Dlatego się nauczyłem. I patrząc przez pryzmat swoich osobistych doświadczeń, założyłem, że jeśli będę znajdywał osoby, które jeszcze nie potrafią tak dobrze, ale bardzo chcą, a ja dam im przestrzeń do tego, żeby mogli się rozwijać, będę się dzielił wiedzą i starał się ich wspierać. Nie zawsze się to udaje. To te osoby będą się rozwijały w zespole. Co jest dla ciebie w tej chwili największym wyzwaniem jako przedsiębiorcy? Wiesz co, chyba delegowanie odpowiedzialności. Czyli ty jeszcze ciągle rączki odpowiedzialności czy zadań? Odpowiedzialności. Delegować zadania jest bardzo łatwo. Na początku firmy jeszcze to nie był GoPuckShot, jeszcze pracowaliśmy w małym zespole. Miałem takie doświadczenie, w którym miałem w zespole 3 osoby. Już ten klient zdani powtarzalny wysyłał nam produkty do zdjęć i ja byłem taki mikromanagement. Czyli ja mówiłem ludziom, jak mają siedzieć przy krzesłach, jak mają trzymać palce na klawiaturze, żeby te skróty w Photoshopie tam wklikiwać, jak mają trzymać myszkę, a jakie mają mieć ustawienia i język w aparacie. Wiesz, chciałem mieć nad wszystkim kontrolę i zespół się zbuntował. I była jakaś, pamiętam, że to była wielka jakaś afera, burza, kłóciliśmy się wszyscy. Ja powiedziałem, okej, skoro wy jesteście tacy super, to umówmy się tak, ja wychodzę, znikam ze studia, tu macie sprzęt, tu macie deadline, tu macie wymagania klienta, wszystko rozumiecie. Jeśli coś będziecie ode mnie potrzebować, to ja jestem pod telefonem, 3 minuty i przyjeżdżam, ale jeśli wy nie zadzwonicie, to ja się tutaj nie pojawię. I proszę, działajcie w takim razie. Ja się tak na nich trochę, wiesz, wtedy naburmuszyłem, ale wyszedłem obrażony. Tak naprawdę. Dali radę? Absolutnie dali radę. Zrobili projekt lepiej niż w zamówieniu. Szybciej, wiesz, radośniej i nikt im nie przeszkadzał. Jaka to była lekcja dla ciebie? Jedna? No, to było bardzo mocne doświadczenie. Ale bolesne? Nie, absolutnie z drugiej skali, wiesz, emocji. Bardzo podnoszące na duchu, dające wiarę w ludzi, dające
to, że może niekoniecznie ja muszę wszystko robić, bo inni też potrafią to zrobić nie gorzej, a nawet lepiej ode mnie. Natomiast jak musisz zdelegować inny obszar działalności, to nie jest wcale łatwiej. Czyli z moich doświadczeń zdelegowanie kolejnych obszarów jest podobnym wyzwaniem. To nie jest tak, że się wtedy nauczymy jeździć na rowerze i już na każdym rowerze jeździ się tak samo łatwo. To jest to, więc myślę, że pytasz o wyzwanie, jakie mam teraz. No to jest właśnie to, zdecydowanie. Delegowanie, czy budowanie struktur firmy, tak Budowanie naprawdę. struktur firmy, tak. To już jest ten moment. To już jest najwyższy moment, żeby to zrobić. Kamilu, Dobrze. w audycji Zaprojektuj swoje życie mamy taki moment, nawet mamy do niego hashtag, w którym zadajemy naszym gościom podobne pytania. Skoro słuchasz odcinków, to jesteś super przygotowany na to, co my nazywamy trudne pytania. Taki teraz powinien być taki dźwięk. Gotowy? W ogóle się nie stresuję. W ogóle. Zero. Czy możesz opisać najlepszą decyzję, jaką podjąłeś w życiu? Wiesz co, mogę powiedzieć o wielu złych decyzjach, które mi chodzi mnie o tą jedną. nauczyło wiele. Wiesz co, najlepsza decyzja to jest ślub z moją żoną, obecną, jedyną, przyszłą, aktualną, bo miałem i mam niezwykle szczęście mieć, wiesz, przy sercu, przy sobie osobę, od której dostaję tyle wsparcia i zaufania, i wiary we mnie, że nigdy wcześniej, ani myślę, nigdy później tego nie dostanę. Więc to jest... Wiesz, na drodze przedsiębiorcy co chwilę masz wyzwania, co chwilę się potykasz i co chwilę masz poobdzierane kolana. I wstajesz i idziesz dalej. I wstaję, idę dalej, ale wracam do domu i opowiadam mojej Moni o tym, jakie mam wyzwania, albo jaki mam problem, albo co chcę zrobić, ale się boję podjęcia tej decyzji. I dostaję od niej zawsze informację, słuchaj, rób, dasz radę, przecież uda ci się. Nie? To jest niesamowita Tak moc. jak od rodziców Tak. w pewnym momencie. Co daje ci najwięcej energii czy satysfakcji w życiu? Wiesz co, chyba w pracy małe sukcesy. Nie? Sytuacje, w których mogę odhaczyć zdobycie czegoś, rozwiązanie problemu, osiągnięcie jakiegoś czegoś, czymkolwiek to jest. A w życiu największą satysfakcją są moje dzieciaki, Zuzia i Leon. To jest, wiesz, tak naprawdę Zuzia ma dzisiaj 8 lat, Leon ma 4 i dopiero dzisiaj zaczynam sobie tak naprawdę uświadamiać, jak wielką wartość w moje życie wnoszą dzieci. Jak wiele się od nich uczę, jakim są lustrem doskonałym. Jak widzimy siebie. Jak siebie widzimy, jakie to jest często fantastyczne, a często trudne. Zobaczyć swoje zachowania i reakcje w dziecku. Więc uczę się od nich dużo. Okay. I dają mi dużo energii do rozwoju. A jak wygląda twój typowy dzień? Wiesz co, mój typowy dzień jest całkiem typowy. Nie mam swoich, wiesz, niesamowitych rutyn, medytacji i innych rzeczy. Wstaję rano, staram się wstać o 6, żeby mieć więcej dnia dla siebie. Czasami zbyt rzadko, ale udaje mi się wstać trochę wcześniej i pójść rano na rower, kiedy jeszcze nie ma ruchu na ulicach i mogę przez godzinę trochę się wypocić. Później jadę do biura, do studia, gdzie pracuję z ludźmi. Ciężko jest mi się skupić w biurze i zrobić taki deep work, więc, bo tam jest cały czas dużo bodźców. Ja tym bodźcom się ciągle poddaję. Natomiast to czasami uciekam z pracy w jakieś inne, ustronne miejsce, w którym mogę się skupić na rozwiązaniu problemu. Wracam z pracy koło 16. Staram się, żeby ten czas... Wiesz co, tak naprawdę rzadko mi się zdarza zostawać w pracy dłużej niż do tej 16, bo to jest czas, kiedy dzieciaki wracają z placówek do domu. Jesteśmy
mamy te 2, 3, 4 godziny wspólnie w domu. Możemy zjeść obiad, pójść na rower, spędzić czas, wiesz, przy klockach. To jest wartościowy czas. Wieczory Pracujesz? nie. O której chodzisz spać? Wieczory spędzam na pracy tylko w momentach, kiedy odpalamy nowy projekt, albo są jakieś duże wyzwania, którymi trzeba się zająć, ale to jest powiedzmy kilka dni, nie wiem, w miesiącu maksymalnie. Wieczór spędzam, jak już dzieci pójdą spać. To jest też fajny czas z dzieciakami w łóżku, czytanie bajek, książek. I coraz bardziej doceniam ten czas. Później spędzam czas z żoną i robimy sobie nic. Głowa się wietrzy, rozmawiamy, oglądamy coś. Wiesz co, chodzę spać. Kiedyś chodziłem bardzo późno spać, bo o 2, 3 to był dla mnie standard. Dzisiaj udaje mi się zasypiać około 12. Bardzo sobie cenię wolne weekendy. To jest dla mnie święty czas. W weekend nie ma pracy. Okay. Podjąłem kiedyś takie zobowiązanie przed sobą, że o ile nawet po nocach mogę pracować, to weekend jest czasem dla mnie i dla rodziny i pilnuję tego. To jest super wartość. Czy jest coś, co mógłbyś przestać teraz robić, co by poprawiło twoje samopoczucie albo spowodowało twój rozwój? Zastanawiałem się nad tym pytaniem. Bo ono zawsze pada. Bo ono zawsze pada. Wiesz co, jedna rzecz taka przyziemna. Udało mi się pozbyć nawyku tych wszystkich social mediów i scrollowania tego badziewia. Jak to zrobiłeś? Odkryłem LinkedIn, portal, na którym nie ma nic ciekawego. Natomiast ostatnio jest tam zbyt wiele ciekawych i atrakcyjnych rzeczy. Pseudo ciekawych i pseudo atrakcyjnych, więc ten nawyk gdzieś tam spędzania czasu, wiesz, tłumaczysz sobie, że pracujesz, bo jesteś na LinkedInie, ale tak naprawdę to jest okłamywanie samego siebie, więc to jest jedna z takich rzeczy. Druga rzecz, myślę, że gdybym dawał ludziom rad i rzadziej dzielił się pomysłami swoimi i pozwalał osobom wokół mnie samemu rozwiązywać problemy, to zaoszczędziłoby dużo mojego czasu i dużo ich czasu i zrobiłoby dużo dobrego. Więc tak. A jaką masz supermoc? Wiesz co, mam jedną supermoc i powiem ci szczerze, że ja tą supermoc uświadomiłem sobie lata temu i nawet ją tak nazwałem. Więc jak usłyszałem jeden z pierwszych odcinków podcastu i Maciek mówi, supermoc, skąd on to zna? Przecież to jest moje. To jest moje. Wiesz co, moją supermocą jest umiejętność znajdywania pozytywnych aspektów w każdej trudnej sytuacji. Okay. Jak masz dłoń oświetloną słońcem, to z jednej strony jest ciemna, z drugiej strony jest jasna, bo jest cień, ale to jest ta sama dłoń. I ja się nauczyłem odkrywać tą jasną stronę, mieć świadomość stanu faktycznego. To trochę jak z tą podróżą na wesele, w której wymyśliłeś, że zrobisz reportaż, tak? Wiesz co, to mógł być ten moment nawet, kiedy miałem bardzo silną potrzebę faktycznie w danej sytuacji trudnej, nieciekawej, znalezienia jakiegoś światełka. Tak. Jak budujesz swoje wewnętrzne kręgi? Wierzę w moc ludzi, wierzę w to, mam takie doświadczenie, to nawet nie jest kwestia wiary, tylko wiedzy, że to, kim jestem, jaką jestem osobą, zależy od tego, z kim spędzam czas, z kim rozmawiam, jak buduję. Wiesz co, na pewno niesamowitym doświadczeniem dla mnie i absolutnie jedną z lepszych decyzji, które podjąłem, jest i było i jest dołączenie do Masterminda, którego prowadzisz. Dlaczego? Myślę, że o tym moglibyśmy nagrać drugi odcinek. To nagramy. Natomiast wiesz co? Nie wiem, czy to jest twoja zasługa, że tak dobrałeś grupę, czy... No, oczywiście, że tak.
Chyba w dużej mierze jest to twoja zasługa. Przy okazji dziękuję za zaufanie i wiesz, i wprowadzenie mnie do tej grupy. To ja może zdradzę taki sekret, bo mieliśmy pierwszą kolację rok temu mniej więcej. Nic się nie mówi z Mastermind, ale to mogę powiedzieć. I większość osób mówiła, no to ja w sumie nie wiem, jak się tutaj znalazłem, bo ja chyba nie pasuję. Ty też. Tak, bo grupa jest mocna. Jest nas 10 osób? 11? 11. 11. Są w naszej grupie sami przedsiębiorcy. Każdy rozwinął swoją firmę do jakiegoś tam poziomu różnego. Każdy robi to po swojemu. Każdy z nas ma swoje doświadczenia. I inną branżę. I inną branżę. Natomiast na koniec dnia jako ludzie mamy te same wyzwania i problemy w swoim życiu, ale każdy z nas inaczej podchodzi do ich rozwiązywania. I to, co jest fantastyczne w grupie, możemy się w niej bardzo, myślę, że na 100% poziomie zaufania, takim jak tak naprawdę nigdzie indziej, dzielić swoimi wyzwaniami, ale nie dostajemy od grupy rad ani podpowiedzi, jak sobie pomóc z rozwiązaniem, tylko dostajemy lustro i dostajemy historię innych osób, jak w podobnej sytuacji poradziły sobie z tym problemem, albo sobie nie poradziły. Więc to jest, wiesz, to jest niesamowita moc, bo dla mnie jedną z wartości uczestnictwa w grupie i w naszych spotkaniach comiesięcznych jest to, że słucham o wyzwaniach, które przytrafiają się naszym kolegom, do których ja jeszcze nie doszedłem, ale już słysząc dzisiaj, co mnie może spotkać za 5, 10 czy 15 lat, myślę, że jestem chociażby podświadomie lepiej przygotowany do tych rzeczy, albo mogę dzisiaj lepiej zaplanować sytuacje potencjalne z mojej przyszłości. Zaczynasz jechać na długich światłach, a nie tylko na światłach mijania, prawda? Absolutnie. 3 rzeczy, które chciałbyś robić za 3 lata, to? Jest więcej niż 3? Słuchaj, nie ma konkretnych rzeczy, które chciałbym robić. Chciałbym wieść szczęśliwe, udane życie rodzinne. Chciałbym, żeby GoPackshot i zespół się rozwijał. Nie wyznaczam jakichś, wiesz, super ambitnych, liczbowych celów rozwoju firmy, bo nie do końca w nie wierzę. Wierzę, że jak się robi dobrze swoją robotę, to rozwój jest czymś naturalnym. Więc mam ambicje oczywiście, mamy ambicje, aby stać się liderem, wiesz, wyborem numer 1 w Europie, bo widzę, jak wygląda rynek i jest absolutnie potencjał na to. Dzisiaj, mając taką skalę biznesu, jaką mamy, jesteśmy w stanie pracować z największymi firmami, które potrzebują partnera o odpowiedniej skali. Natomiast nie mam jakichś takich, wiesz, konkretnych marzeń, celów, które chciałbym osiągnąć. Zrównoważony rozwój, to jest coś takiego. Trochę to, co już robisz. Tak. Chciałbym być w tym coraz lepszy. Chciałbym, żeby ludzie wokół mnie też się rozwijali. Absolutnie. Książka, która? Książka, która miała taki największy impact w mojej tej drodze biznesowej, to było Build to Sell, stworzona do sprzedaży. Lata temu Tomek Karwatka podpowiedział mi, powinieneś, Kamil, to przeczytać. I to był dla mnie wywrót w ogóle światopoglądu o tym, czym jest firma usługowa, jak ją robić. Książka, która ostatnio mnie mocno zainspirowała, to Inspirujący lider. Audiobook, z którego to jest super historia o tym, czym się różnią liderzy inspirujący i demotywatorzy. I przed przeczytaniem tej książki wydawało mi się, że jestem bardzo inspirującym liderem, bo mam dużo pomysłów i mam pozytywne nastawienie i wiesz, i wszystko jest dla mnie możliwe. A z tej książki uczę się, że nie do końca to tak działa.
że często zbyt pozytywne nastawienie albo zbyt dużo inspiracji ze strony lidera może działać demotywująco na zespół. Więc dla mnie to są takie... Aktualnie jest to dla mnie inspirujący lider jest inspirującą pozycją. A z rzeczy, które nie są do pracy, to Sewerski, polski autor, były agent wywiadu, który pisze niesamowite powieści szpiegowskie. Także to mogę z czystym sercem polecić miłośnikom kryminału. Kamilu, co chciałbyś, żeby słuchacze i widzowie audycji Zaprojektuj swoje życie zapamiętali z tej rozmowy? Chyba to, że nie warto się poddawać, że warto wierzyć w marzenia, że nawet jak się nie wie, jak coś się robi, to się można tego nauczyć, bo przecież rodzimy się z umiejętnościami żadnymi. Nie potrafimy nic. Wszystko, kim jesteśmy, co robimy w życiu, nauczyliśmy się tego na naszej drodze, a najlepszy moment na to, żeby zacząć robić coś nowego, jest teraz. Super. Dziękuję Ci ślicznie. Dziękuję. Dziękuję Wam. I jak co tydzień, w czwartek o 4:00 zapraszam do audycji Zaprojektuj swoje życie. Zaprojektuj swoje życie.